Właśnie zaczęła się moja ulubiona pora roku. Uwielbiam, gdy drzewa zaczynają się mienić pięknymi, żółto-pomarańczowymi kolorami, a z każdym dniem słońce kładzie się spać coraz wcześniej. Myślę, że jest to idealny czas, by usiąść pod kocem z kubkiem gorącego kakao i z nostalgią powspominać złote czasy Minecrafta. Widzicie, zanim ta sześcienna gra stała się portalem randkowym dla youtuberów, a Notch nie myślał jeszcze o tweetowaniu swoich wątpliwych poglądów, wraz z Jebem aktywnie udzielali się w minecraftowej społeczności. W tamtych czasach na popularnych minecraftowych forach gracze regularnie dzielili się swoimi projektami, a ich dzieła często przykuwały uwagę twórców gry, inspirując ich do implementowania coraz to nowszych funkcji. Grając obecnie w Minecrafta, przeważnie nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile elementów, które dziś już na stałe przyjęliśmy jako część gry, zaczynało jako pomysł jednego z graczy. Zatem rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie historii o tym, jak gracze zmienili Minecrafta. Tłoki są jednym z podstawowych elementów minecraftowych mechanizmów, gdyż to właśnie one pozwalają nam wprawiać nieruchome bloki w ruch. Za dzieciaka na pewno nie raz z zafascynowaniem oglądaliście, jak utalentowani gracze budowali z nich ogromne automatyczne drzwi, zostawiali pułapki na swoich kolegów, albo tworzyli inne niesamowite konstrukcje. Ich wszechstronne właściwości sprawiły, że prędko staje się one nieodłącznym elementem mechanizmów, a obok detektorów i lejów wchodzą w skład wielu użytecznych farm. Ciężko sobie zatem wyobrazić, jak hodowano by dziś ogromne ilości trzciny czy bambusów, gdyby nie modyfikacja stworzona w 2011 roku przez użytkownika Minecraft Forum. O dodaniu do gry bloków, które swoim zachowaniem miałyby przypominać obecne tłoki, Notch wspomniał na swoim blogu już w pierwszym tygodniu pracy nad Minecraftem. Pulej 1 i Pulej 2, jak określił je wówczas ojciec Minecrafta, po otrzymaniu impulsu pchałyby bądź przyciągały znajdujące się nad nimi bloki. Wpis ten prawdopodobnie był dużą inspiracją dla gracza Hippoplatimus, który w 2011 roku stworzył modyfikację o nazwie Piston Mod, dodającą do gry właśnie wcześniej wspomniane tłoki. Pomimo dość abstrakcyjnego wyglądu, zarówno receptura, jak i sposób ich działania przypominały te znane nam z najnowszych wersji gry. Tłok wytworzyć mogliśmy przy użyciu 6 sztabek żelaza oraz jednego czerwonego pyłu. Po postawieniu go na ziemi mogliśmy skorygować zwrot jego głowicy, klikając na niego prawym przyciskiem myszy w kierunku, w którym chcieliśmy go obrócić. Gdy zasililiśmy tylnią ściankę bloku, głowica wysuwała się, popychając tym samym stojące przed nią bloki, graczy, moby czy opuszczone przedmioty. Gdy zaś tłok zwrócony był do góry, wybijał znajdujące się na nim byty. Podobnie jak obecnie robią to bloki szlamu. W późniejszej aktualizacji pojawił się także lepki wariant tłoków. Wytwarzany z 6 sztabek złota zamiast żelaza, różnił się od swojego poprzednika możliwością ciągnięcia przylegających do jego głowicy bloków. Piston Mod szybko został doceniony przez pozostałych członków Minecraft Forum, którzy z jego pomocą potrafili tworzyć naprawdę zdumiewające mechanizmy. Pod wrażeniem był także sam Jens Bergensten, znany publicznie pod pseudonimem Jeb. Programista Minecrafta zaproponował wówczas twórcy modyfikacji implementację jego kodu do gry, na którą to propozycję, jak możemy się domyślać, przystał. No nie wiem, czy byliby tacy chętni, gdyby pałki Endu już wtedy istniały w grze. Pomimo, że tłoki w obecnych wersjach gry nie przypominają z wyglądu tych stworzonych przez Hippoplatimusa, myślę, że projekt Mojangu o wiele bardziej pasuje do minecraftowego świata. Szkoda tylko, że pozbyto się funkcji obracania ich jednym kliknięciem. Budowanie złożonych mechanizmów byłoby dzięki niej o wiele wygodniejsze. A skoro mówimy już o mechanizacji Minecrafta, przyjrzyjmy się równie ważnemu w rozwoju społeczeństwa aspektowi: metodom transportu. Obecnie w Minecrafcie istnieje wiele sposobów na pokonywanie ogromnych dystansów. W przepłynięciu wielkich oceanów lub długich rzek pomogą nam łódki, tory i wagoniki rozłożyć możemy w często odwiedzanych kopalniach, a elytry znacznie ułatwią nam odkrywanie nieznanych terenów. Jednak zanim twórcy gry umożliwili nam szybowanie w przestworzach niczym Dedal i Ikar, wraz z twórcą pewnej modyfikacji pracowali nad bardziej przyziemnym środkiem transportu. Rozumiecie, bo porusza się po ziemi, dlatego... Konie stanowią kolejny dowód na to, że strojenie sobie żartów z graczy wychodzi Mojangowi lepiej niż projektowanie właściwych aktualizacji. Te po raz pierwszy bowiem pojawiły się w prima aprilicowej wersji gry z 2013 roku, tuż obok barwionego szkła i bloku węgla. I kur znoszących diamentowe jaja. Co prawda wówczas była to jedynie zmieniona tekstura krowy, jednak kilka dni po wydaniu żartobliwej aktualizacji, Jeb z okazji 10 milionów sprzedanych kopii gry na swoim Twitterze postanowił subtelnie zasugerować tematykę następnej aktualizacji.
Prawie tak subtelnie jak ja, że zostałem futrzakiem. Zanim jednak twórcy Minecrafta w ogóle śnili o dodaniu koni do gry, te już od końcówki 2012 roku były częścią modyfikacji stworzonej przez gracza o niku Dr. Zark. Mock Creatures Mod bowiem, jako jedna z pierwszych modyfikacji, wprowadziła do Minecrafta nowe zwierzęta, a także fantastyczne stworzenia, z których każde z nich wyróżniało się unikatowymi cechami, mechanikami i dropami. I choć w modyfikacji tej znajdziemy ogrom mobów, które z czasem pojawiły się w kolejnych aktualizacjach Minecrafta, to jednak ich wygląd, jak i mechaniki znacząco odbiegają od tych, które znamy z obecnych wersji gry. Zupełnie inaczej było jednak w przypadku wspomnianych wcześniej koni, albowiem gdy modyfikacja Mock Creatures zaczęła zyskiwać na popularności, twórcy Minecrafta zdecydowali się na współpracę z Dr. Zarkiem, który pomógł im w przygotowaniu modeli dla koni, osłów i mułów. Te ostatecznie zagościły do Minecrafta w aktualizacji 1.6, czym Jeff niedługo później dumnie pochwalił się na Twitterze. Jednak mam wrażenie, że im dłużej przyglądam się tym dwóm mobom, tym bardziej zaczynam dostrzegać, z jakim rodzajem pomocy mamy tu do czynienia. Oczywiście konie dodane do Minecrafta nie były idealną kalką tych z modyfikacji Dr. Zarka, gdyż nie dodano do gry Pegazów i jednorożców i cholera, oni nawet konie zombie stąd skopiowali. Mimo wszystko wydaje mi się, że zostanie częścią Minecrafta to zdecydowanie większy zaszczyt niż zostanie inspiracją dla polskiego youtubera. Poza tym po wpisach na Twitterze widać, że gracze nie szczędzili wyrazów podziwu i uznania dla Dr. Zarka, który pod koniec dnia może wsiąść na stworzonego przez siebie moba i ruszyć w kierunku zachodzącego słońca, wiedząc, że jego praca już na zawsze stała się częścią gry. Raczej na zawsze. A skoro mówimy już o klimatycznych zachodach słońca, pamiętacie może jak te w Minecrafcie beta wyglądały w ten sposób? Choć dla niektórych stary system oświetlenia w grze może wydawać się klimatyczny i nostalgiczny, z perspektywy czasu trzeba przyznać, że daleko było mu do ideału. W bardzo starych wersjach Minecrafta oświetlenie w grze często nie działało tak jak powinno, a ostre przejścia pomiędzy poziomami światła tworzyły nieprzyjemne dla oka cienie. Z problemem tym postanowił zmierzyć się gracz o niku Mr. Messiah, który w drugiej połowie 2010 roku rozpoczął pracę nad modyfikacją, która raz na zawsze miała rozprawić się z owym problemem. W ten właśnie sposób powstał mod Better Light, dzięki któremu oświetlenie w grze stało się gładsze i przyjemniejsze dla oka. To właśnie dzięki jego modyfikacji przejścia pomiędzy źródłami światła a cieniami znacząco złagodniały, a technika Ambient Occlusion nadała łączeniom bloków ten charakterystyczny cień. Nowe oświetlenie znacząco wpłynęło na klimat Minecrafta, co dostrzegli nie tylko gracze korzystający z modyfikacji, ale i sam Markus Persson. Zachwycony modyfikacją, postanowił skontaktować się z Mr. Messiahem, by ten pomógł mu zaimplementować ulepszone światło do gry. Dzięki ich współpracy od wersji Beta 1.3 wygładzone oświetlenie pojawiło się jako jedne z domyślnie włączonych ustawień graficznych w grze. I choć jego pierwsze iteracje pozostawiały jeszcze wiele do życzenia, w kolejnych aktualizacjach Minecrafta naprawiano coraz to kolejne błędy i niedopatrzenia. I chociaż można pomyśleć, że historia ta, podobnie jak poprzednie, także skończy się w tym miejscu, na Mr. Messiaha czekała jeszcze jedna niespodzianka. Widzicie, w czasach, gdy Minecraft dopiero zaczynał swoją drogę na sam szczyt, zdobycie peleryny nie było takie proste jak dzisiaj. Z początku rozdawano je tylko podczas minecraftowych konwentów, zwanych także Mineconami, jednak później peleryny były także często nadawane graczom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju gry. Jedną z takich osób był właśnie Mr. Messiah, któremu Notch odwdzięczył się w ten sposób za pomoc w zaprogramowaniu gładkiego oświetlenia. Na swoją pelerynę musiał co prawda nieco poczekać, jednak 4 lata później ostatecznie otrzymał Spade Cape, przedstawiającą Pig Stanley Card z zielonym obramowaniem. Do dziś nie do końca wiadomo, czyim pomysłem był taki, a nie inny projekt peleryny, lecz sam Mr. Messiah podejrzewa, że Jens mógł maczać w tym palce. Messiah nie był jednak jedynym graczem, który został w ten sposób doceniony przez Mojang. W bardzo wczesnych dniach rozwoju Minecrafta, Markus Persson w podobny sposób nagrodził gracza o pseudonimie Mick Lee, który jest autorem koncepcji pigmenów. Te humanoidalne, świniopodobne postacie pierwotnie miały pełnić rolę mieszkańców projektowanych przez Notcha wiosek. Peleryna Bacon Cape, którą otrzymał w zamian Mick Lee, była jego autorskim projektem, a swoim wyglądem, jak sama nazwa wskazuje, miała przypominać plaster popularnego w Stanach Zjednoczonych śniadaniowego przysmaku. Niestety, peleryna, podobnie jak i sam pomysł dodania antropomorficznych świń do gry, nie przetrwała po dziś dzień. Gdy coraz więcej graczy zaczęło prosić Markusa o własne, spersonalizowane peleryny, Notch zdecydował się odebrać nagrodę pomysłodawcy. I choć sama koncepcja pigmenów w nieco zmienionej formie odżyła w aktualizacji Netheru, nic nie wskazuje na to, żeby Mick Lee miał kiedykolwiek odzyskać swoją pelerynę. Kilka
Kilka lat później, bo w 2015 roku, użytkownik Reddita o nicku Billy Kay postanowił w żartobliwy sposób zasugerować dodanie do gry żółwi. W swoim poście napisał, że żółwie mogłyby posłużyć graczom jako środek transportu, którym mogliby sterować za pomocą surowej ryby na wędce, podobnie jak ujeżdża się świnie za pomocą marchewki. Ja chyba nie chcę wiedzieć, na czym wtedy był Billy. Piona mordo i lecimy se tu dalej. Pomimo, że wiele osób potraktowało jego wpis jako mem, ten zyskał wówczas sporą aprobatę ze strony innych użytkowników. Od tamtej pory sugestia ta przewijała się co jakiś czas na Reddicie, a sam Billy regularnie starał się subtelnie o niej przypominać, jednak chyba nikt nie spodziewał się, że w 2018 żółwie faktycznie trafią do gry jako część wodnej aktualizacji. Mojang nie zapomniał wówczas także o samym Billy, a w zamian za upór i kreatywny pomysł, nagrodzony został unikatową peleryną Turtle Cape, przedstawiającą właśnie to morskie stworzenie. No i w przeciwieństwie do Mick Lee, on zachował ją po dziś dzień. Boże, biedny Mick Lee. Rok po Billym swoją własną pelerynę otrzymał natomiast gracz o nicku Drulkus. Podczas tworzenia modyfikacji Chisel Mod postanowił on stworzyć swoją własną teksturę bloku pryzmarynu, gdyż, tak jak sam wówczas powiedział, unikał on podwędzania tekstur od Mojangu. No i pewnie dlatego, że umówmy się, pierwsza wersja tego bloku wyglądała jak gówno. Postawa Drulkusa bardzo spodobała się wówczas Jensowi, który postanowił nagrodzić go peleryną Prismarine Cape, swoim wyglądem przypominającą przeprojektowany przez niego blok. Otrzymanie peleryny nieco zszokowało twórcę modyfikacji, który znając jej wartość nie uważał, że na nią zasługuje. W końcu Prismaryn nie był jego autorskim pomysłem, a Mojang nie było zainteresowane wykorzystaniem jego tekstury w grze. Zaintrygowany całym zajściem postanowił skorzystać zatem z okazji i udając się na następny Minecon, gdzie spotkał Jeba, spytał go o przyznaną mu pelerynę. Jens wyjawił mu wtedy, że peleryna ta była tak naprawdę przeznaczona dla kogoś zupełnie innego. Otóż kilka lat wcześniej jeden z graczy stworzył mapę z motywem pryzmarynu, która bardzo spodobała się Jebowi. Jednak gdy ten chciał skontaktować się z jej autorem, by nagrodzić go zaprojektowaną przez siebie peleryną, autor mapy nigdy mu nie odpowiedział. Prismarine Cape leżała więc bez właściciela przez bardzo długi czas. Dlatego, gdy Drulkus zwrócił uwagę Jeba swoim wpisem na Twitterze, postanowił mu ją przekazać jako wyraz uznania za jego pracę. Peleryny przyznane wspomnianym wcześniej graczom są dla nich na pewno bardzo wyjątkowym prezentem od twórców gry. I choć te w ostatnim czasie tracą niestety swój status unikalności, to personalizowane wzory tychże peleryn zdecydowanie wyróżniają się na tle setek migratorów, głosujących na pancernika czy kraba oraz świętujących 15-lecie Minecrafta. Wszystkie z nich to jednak nic w porównaniu do wyróżnienia, jakie od twórców gry otrzymał jeden z królików. Historia czarno-białego królika o imieniu Toast zaczyna się w 2014 roku, kiedy to użytkownik Reddita o pseudonimie Sizen opublikował emocjonalny wpis. W poście podzielił się ze społecznością Minecrafta poruszającą historią o swoim zaginionym króliku, który dla niego i jego dziewczyny był wręcz członkiem rodziny. Królik zaginął niespodziewanie, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w ich życiu. Dlatego też zrozpaczony Sizen zwrócił się do jednego z deweloperów Minecrafta, Ryana Holtza, z prośbą o upamiętnienie zwierzaka w grze. Holtz bardzo przejął się całą sytuacją. Już następnego dnia odpowiedział on Sizenowi na Twitterze, że doda do gry teksturę przypominającą zaginionego królika, którą aktywować będzie można, nazywając moba Toast. I choć mogłoby się wydawać, że historia ta będzie mieć szczęśliwe zakończenie, to niestety, pomimo początkowych nadziei, Toasta nigdy nie udało się odnaleźć. Jego dalsze losy po dziś dzień pozostają nam nieznane. Jednak dzięki Minecraftowi pamięć o nim trwa do dzisiaj. Teraz, gdy zacząłem się nad tym tak zastanawiać, to może właśnie ten okres w historii Minecrafta tak powszechnie nazywany jest nostalgicznym. Okres, w którym gracze mieli bezpośredni kontakt z deweloperami, a każdy dobry pomysł, który spodobał się społeczności lub programistom, mógł trafić do gry. Niestety, przy obecnej skali, do jakiej rozrósł się Minecraft, Mojang nie ma najmniejszych szans, żeby w sprawiedliwy i racjonalny sposób dodawać propozycje niezależnych modmakerów czy użytkowników Reddita. Czy to jednak oznacza, że my jako gracze nie mamy już nic do powiedzenia w kwestii rozwoju Minecrafta? Oczywiście, że nie. A mobvoty, czy też ich ostatnie usunięcie, są na to idealnym dowodem. Dokładnie 9 września na Minecraft.net pojawił się rozległy artykuł, w którym właśnie kierując się prośbami społeczności, Mojang chce wprowadzić zmiany w prowadzeniu corocznych wydarzeń na żywo, a także wydawaniu aktualizacji. Gdy Jappa odświeżał tekstury Minecrafta przed wydaniem 1.14, także regularnie udostępniano nam postępy jego pracy w celu usłyszenia naszej opinii. I choć przy rozmiarze, do jakiego obecnie rozrósł się Minecraft, ciężko w pojedynkę obrócić losy gry, pamiętajmy, że jako społeczność możemy zdziałać cuda. No, może oprócz od ratowania Minecraft mówi, tego bubla to już nawet redesign nie ocali.